Cześć wszystkim! Przygotowałam dzisiaj dla Was odcinek, w którym będę rysowała rodzaje muzyki jako ludzi, a ponieważ muzyka, tak naprawdę jej gatunki mają różne podgrupy, mogą mieć różne tempo, nastroje. Dlatego będę podawała przykłady konkretnych piosenek, które były moim paliwem przy rysowaniu dosłownie, bo puszczałam je sobie w pętli, w kółko i po prostu rysując słuchałam tych konkretnych utworów. Z uwagi na delikatny temat praw autorskich na YouTube nie będę używała w filmie popularnych utworów, ale będziecie mogli je przesłuchać na koniec filmu, będzie playlista. Natomiast w tym filmie będę korzystać z utworów z biblioteki muzycznej, do której mam wykupiony dostęp i korzystanie z tych utworów jest legalne. Pierwszym gatunkiem niech będzie Heavy Blues Rock, a konkretniej dwie piosenki, czyli Bad to the Bone George'a Thorogood'a z roku 1982. To już taki starszy utwór. I Bad Things Jace Everett. To była piosenka z intro serialu True Blood. No to tak, mocno amerykański klimat, więc od razu wyobrażam sobie kowboja, takiego silnego i groźnego mężczyznę. To jest taki gościu, którego wszyscy się boją i tylko nieliczni trzymają z nim sztamę, natomiast właśnie ci mają w nim super oparcie, on zawsze uratuje ich skórę i zawsze mogą na nim polegać. Ale generalnie typ jest spod ciemnej gwiazdy, pije papierosy, pali papierosy, nie, bez przesady, cały czas siedzi w barach, pije, o to mi chodziło. I przez to, że siedzi w tych barach, to wyobraziłam go sobie w takim czerwonym świetle neonów, takich barowych, no. Kiedy słucham tych utworów, czuję się taka bardzo wyluzowana, tak zupełnie jakby nie obchodził mnie cały świat. I jestem spokojna, ale jednocześnie czuję się silna. I to jest naprawdę zabawne, w jaki sposób muzyka może wpływać na nasze odczucia. Bo wiecie, człowiek nie jest tak naprawdę panem swojego ciała. Może zapanować nad swoim losem, swoimi akcjami, działaniami, to wiadomo. I owszem, może kontrolować swoje ciało, ale nie w 100%. Ponieważ mnóstwo czynników ma na nas wpływ i czy to jest pogoda, ciśnienie, temperatura, czy na przykład dźwięki, to wszystko wpływa na nasz nastrój i ogólnie na nasze ciało. Zmysł słuchu rozwija się u człowieka już w 4. tygodniu ciąży. Jest bardzo ważny w ogólnym rozwoju człowieka, a w szczególności procesów poznawczych, do których należy również mowa. Uwrażliwiając od najmłodszych lat słuch dziecka i wskazując na subtelne różnice w dźwiękach, instrumentach itd., sprawiamy, że dziecko potem jest bardziej wrażliwe na słowa, na mowę i łatwiej jest mu zinterpretować i zrozumieć to, co się do niego mówi. Istnieją badania, które udowadniają, że dzieci uczące się przy spokojnej muzyce lepiej zapamiętują niż dzieci uczące się w ciszy. Dodatkowo porównano te grupy z dziećmi, które uczyły się słysząc szum telewizji w tle i okazało się, że właśnie te dzieci uczyły się 10-krotnie gorzej, miały mniejszy zasób słów i trochę gorszą koncentrację. Czynniki muzyczne takie jak metrum, rytm, tempo powodują przeżywanie muzyki. To doprowadza do synchronizacji rytmów biologicznych z rytmem muzycznym, a te rytmy biologiczne to oddechowy, sercowy, tętna czy fal mózgowych. Widzicie, słuchając muzyki, funkcje psychiczne są pobudzone, umysł jest bardziej aktywny i wydajny. Dobra muzyka do nauki to relaksacyjna, ponieważ ma spokojny rytm, takie powolne tempo, naturalne dźwięki. To pomaga się wyciszyć i skoncentrować. Natomiast taką najlepszą muzyką do nauki jest muzyka klasyczna. Na przykład muzyka Mozarta, oprócz wysokiej częstotliwości,
co pobudza umysł, ma też przejrzystą i doskonale uporządkowaną formę. Rytm, harmonia, melodia są połączone wręcz z matematyczną doskonałością. I właśnie to ułatwia koncentrację i sprzyja zapamiętywaniu, a przy tym też trochę obniża stres. Inspiracją do tego rysunku jest właśnie muzyka klasyczna, a konkretniej utwór Dawn z filmu Duma i Uprzedzenie z roku 2005. Jest to jeden z moich ukochanych, najukochańszych filmów romantycznych, a jego soundtrack jest tak magiczny i wspaniały, że po prostu uwielbiam go słuchać. Kolejny rodzaj muzyki to elektro indie rock, może trochę punk rock. W każdym razie pierwszy rodzaj muzyki, który przedstawiłam, miał w sobie energię, ale też spokój. Natomiast ten typ muzyki ma i energię, i takie poczucie, że jest się buntownikiem i jak człowiek tego słucha, to aż po prostu ma ochotę skakać, bo jest to takie żywe, żwawe i zachowuje świat. Więc tak, daje poczucie niezależności, pewność siebie i przedstawiona postać właśnie ma mieć takie cechy i ma się mieć wrażenie, że ona nie boi się mówić, co myśli, że jest taka silna i właśnie niezależna. Okej, ale muzyka nie wpływa tylko i wyłącznie na naszą koncentrację i wydajność naszego umysłu, bo czemu na przykład nie lubimy słuchać smutnej muzyki, kiedy jesteśmy radośni, albo na odwrót? Bo to rodzi w naszym organizmie niezgodność, dysonans. Słuchajcie, wyjaśnię to w taki prosty sposób. Wyobraźmy sobie żelazny piec, który upada. Od razu słyszymy w wyobraźni taki niski, dudniący dźwięk. Natomiast wyobraźmy sobie, że upada szklanka. Słyszymy dźwięk wysoki, czyli kojarzy nam się naturalnie niski dźwięk z czymś ciężkim, wielkim i wysoki z czymś leciutkim i delikatnym. Wysokie dźwięki to też świergot ptaków, czyli coś radosnego. Wiadomo, tych skojarzeń może być bardzo dużo, ale wiemy już, że dźwięki budzą jakieś skojarzenia. No i tak, na pewno nieraz zdarzyło się Wam, że kiedy usłyszeliście jakiś utwór, którego od bardzo dawna nie słyszeliście, to w Waszej głowie pojawiło się jakieś wspomnienie, które było związane z tym utworem. Na przykład, nie wiem, że leżeliście na dywanie w pokoju rodziców, patrzyliście na migające światełka i słuchaliście piosenki The Beatles. Albo że szliście przez las i była ładna pogoda, świeciło słońce i słuchaliście piosenki Kings of Leon. Nie wiem, no takie przykłady. Dzieje się tak, bo piosenki mocno wiążą się z emocjami i dlatego potem łatwo jest nam sobie skojarzyć, przypomnieć daną sytuację, bo właśnie wiążą ją emocje. Generalnie jest to udowodnione naukowo, że emocje właśnie sprawiają, że zapamiętujemy najlepiej. I muzyka wiąże się z emocjami i przez to też trochę wpływa na percepcję. Ludzie, którzy są szczęśliwi, szybciej i łatwiej rozpoznają wesołe twarze. Okazuje się, że muzyka może właśnie narzucić nam taki filtr, przez który odbieramy świat w konkretny sposób. Nawet wtedy, kiedy rzeczywistość nie daje w ogóle nam podstaw do danej oceny. Jacob Joly i Maaike Meurs z Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Groningen, to jest w Holandii, przeprowadzili eksperyment, w którym poprosili grupę osób o przesłuchanie muzyki smutnej lub wesołej. W tym czasie ochotnicy rozpoznawali nastrój wyrażany przez rysunkowe, schematyczne buźki. I okazało się, że muzyka bardzo mocno wpływała na to, co widzieli. Najlepiej rozpoznawali buzie wyrażające taki nastrój, w jakim
nastroju słuchali muzyki. Ciekawe jest też to, że jeśli buźka nie wyrażała żadnej emocji, była po prostu neutralna, to osoby słuchające smutnej muzyki mówiły, że ta buźka jest smutna, a radosnej, że jest uśmiechnięta. Czyli widzicie, jest tu pewna manipulacja nastrojem i tak samo działają przecież filmy. Puszczają w tle muzykę, która ma sprawić, że będziecie odczuwać dany moment w konkretny sposób. Nie uważam, żeby to był zły typ manipulacji, bo to po prostu nam pomaga się wczuć w dany moment, który widzimy na ekranie. Myślę, że to nie będzie tylko jeden odcinek z muzyką w postaci ludzi, bo trochę byłoby szkoda ograniczyć się tylko do tych gatunków muzycznych, które pokazałam w filmie, skoro jest tak wiele różnych, fajnych, innych. Dlatego tutaj na górze wyskoczy Wam ankieta, w której możecie zaznaczyć, które gatunki muzyczne jeszcze chcielibyście zobaczyć w ludzkiej postaci, a jeżeli macie jakieś inne pomysły, to śmiało piszcie w komentarzach. Okej, dobra, a teraz rysunki, o które prosiłam w poprzednim odcinku, były to małe smoczunie. Najbardziej podobało mi się, że podjęliście się mojej gry słownej i część osób narysowała smoka ze smoczkiem. Bardzo się cieszę, że macie i poczucie humoru i taka fajna jest pomysłowość u Was. Super, super. Do następnego odcinka chciałabym, żebyście narysowali jakąś swoją ulubioną piosenkę jako człowieka. Rysunki wysyłajcie na nosikowa@gmail.com. Nie zapomnijcie się podpisać i nie zapomnijcie napisać tytułu i autora piosenki. Okej, za chwilę pojawi się playlista z utworami z dzisiejszego odcinka. Będą tam jeszcze dodatkowe utwory, które bardzo mnie inspirują, które bardzo, bardzo lubię słuchać. Tak więc kliknijcie i widzimy się za tydzień w czwartek o 18:00. Dziękuję za Waszą uwagę, trzymajcie się i pa!